Piękny kawałek długo pieczonej wieprzowiny, która finalnie jest tak mięciutka, że da się ją poszarpać samymi dłońmi. Może posłużyć na przykład do robienia burgerów. Szczegóły w filmie. Zapraszam do obejrzenia. Witajcie w mojej kuchni. Planujecie jakiś bardziej uroczysty obiad, może jakąś większą biesiadę, a może po prostu potrzebujecie wykonać kilkanaście albo kilkadziesiąt burgerów na jakąś posiadówkę towarzyską. I dobrym rozwiązaniem na coś takiego może być szarpana wieprzowina. I ja właśnie do tego podchodzę. A, jeszcze jedna rzecz. Powinniście mieć do tego momentu ze 2 albo 3 dni czasu, żeby to się tak naprawdę porządnie udało. No ale przyspieszyć też się da. Kawał szynki, jak widać, śliczny. 2,7 kg. Można byłoby z niego oczywiście całkiem fajną pieczeń zrobić, można byłoby nawet to zapeklować i dać do wędzenia. Też byłoby fajnie, no ale kto domowemu wytwórcy zabroni zrobić z tego, co chce? Jeżeli już kupię gdzieś jakąś szarpaną mięsiwo, czy to wołowinę, czy wieprzowinę, to jeżeli nie widziałem tego kawałka w całości, to nie wiem, z czego to się składa. A tutaj doskonale wiem, że jest to z bardzo dobrego kawałka mięsa. Ale wystarczy gadania. To będzie pieczone, więc ja daję tylko sól zwykłą w ilości 15 gramów na kilogram. Jak chcecie, żeby to miało piękny różowy kolor, możecie dać sól peklującą, ale powinniście mieć świadomość, że sól peklująca i wysokie temperatury obróbki to nie są rzeczy, które się powinny łączyć i oczywiście mięsko będzie fajne różowe, ale robicie to na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność. Ja daję sól zwykłą. Dajcie swoje ulubione przyprawy. Nie chcę nikogo do niczego namawiać. Ja dam tutaj mieszankę, jedną z moich ulubionych mieszanek Sekret Dziadka Feliksa w ilości 1 łyżeczka na kilogram, czyli dam tutaj 3 łyżeczki. No i dorzucę do tego jeszcze łyżeczkę czosnku mielonego. Tym wszystkim to natrę, wrzucam do pojemnika, wkładam do lodówki na 48 godzin. No, trochę będzie więcej czy mniej? Więcej, bo ja będę robił to następnego dnia rano, teraz są bardzo późne godziny, można powiedzieć nocne. Więc u mnie będzie trochę więcej, ale generalnie, tak jak powiedziałem, 2-3 dni czasu. Bo jak przyjdzie do obróbki, to najpierw, zresztą pokażę i opowiem teraz tylko krótko. Najpierw podpiekę, potem zamknę to w takim specjalnym pojemniku, ustawię piekarnik i zero roboty. Teraz było opłukać mięsko to 2 minuty, jak coś odciąć, to odciąć, przyprawić drugie 2-3 minuty i lodówka, potem wrzucić do piekarnika, opiec, żadna robota, przełożyć do pojemnika i piec już dalej w pojemniku, też żadna robota, więc jest to potrawa, która nie wymaga w zasadzie wielkiego zaangażowania. Co chwilę trzeba na kilka minut podejść w ciągu całego procesu i tylko te kilka minut to są jakieś tam rzeczywiste czynności. Resztę to jest albo czas speklowania, albo praca piekarnika. No i na koniec jeszcze przyjemność rozszarpania tego, ale do szarpania wrócimy później. Biorę się za przyprawianie. Do wspomnianej soli dodaję 3 łyżeczki mieszanki Sekret Dziadka Feliksa oraz 1 łyżeczkę czosnku mielonego. Przyprawy mieszam i dokładnie nacieram nimi szynkę. Zbieram także resztki przypraw, które są na tacy. Tak przygotowaną wieprzowinę wkładam do pojemnika i wstawiam do lodówki na 2 albo 3 doby. Po tym czasie wyciągam szynkę z pojemnika i układam na ruszt w rozgrzanym piekarniku. W zależności od wielkości 40-60 minut, temperatura 170-180 stopni i termoobieg. Jak się szynka ładnie opiecze, przekładam ją do pojemnika i przykrywam.
Piekę dalej przez 3 godziny w tej samej temperaturze, ale już bez termoobiegu i grzania góra-dół. Oczywiście stawiam na ruszcie, żeby ciepło docierało równomiernie z każdej strony. Po tym czasie trzeba zajrzeć. Mięso oddało sporo soków, ale nic nie wylewam. Wszystko się przyda. Kontrolnie sprawdzam, czy szynka jest naprawdę miękka. Jest super. Wyjmuję ją z piekarnika. Muszę Wam powiedzieć, że w tego typu wyrobach piękne jest to, piękne i przeklęte może zarazem, że po pewnym czasie pobytu tego mięsa w piekarniku z takiego standardowego, kuchennego aromatu gotowania, pieczenia robi się wręcz bomba aromatyczna, euforia aromatyczna i to wypełnia nie tylko całą kuchnię, ale i cały dom i wszyscy tutaj chodzimy z jęzorem wywalonym do pasa. Bo tak to pachnie, tak to pachnie. No i to jest jeden właśnie z sygnałów, że zaczyna być już dobrze, jeżeli ta intensywność aromatyczna tego procesu gwałtownie wzrośnie. To jest to. I jak już jest miękkie, to wtedy można się do tego przygotować, że jest to już takie, żeby to na stół podać. Nie ma tu problemu. Przytrzymać to 15 minut dłużej, nawet przytrzymać to pół godziny dłużej. Myślę, że jakby trzeba było nawet godzinę, to po prostu zmniejszyć temperaturę, też da się to przytrzymać dłużej. Nic się temu nie stanie. Pod przykryciem może czekać na gości, aż przyjdzie. A teraz, jak już stwierdzicie, że to jest mięciutkie, no to można do tego podejść. Oczywiście można to kroić na plastry, ale nie po to trzymamy to tyle czasu, tylko po to, żeby to było mięsiwo, które się rozpada, które się, widzicie? Wystarczy to dłonią. O. I teraz z tym sosikiem, który to jest na dole, pięknie to mieszamy, żeby mięso odzyskało trochę soczystości. Paruje strasznie. O. Zobaczcie, jak to wygląda. Spróbujmy. Bo teraz jest ostatni moment na ewentualne poprawienie. Soli już nie, chociaż też mam przygotowaną. Mogę nadać trochę więcej. To jest generalnie dobre, ale jeżeli chcę mieć więcej pazura, to mogę trochę pieprzu, trochę soli teraz na tym etapie do tego dorzucić. Też mam to przygotowane, ale to naprawdę, jeżeli nie macie jakichś wyraźnych potrzeb na taki mocniejszy pazur, to nie dodawajcie, bo te ilości, które dodałem do peklowania, są wystarczające. Jeżeli chodzi z kolei, bo jeszcze, zaraz, niech ja to wytrzącham. Pomieszam to teraz. No i dobra. Pycha. Można oczywiście tutaj dorzucać teraz jakieś lejące się miody. To fajnie wygląda, ale niekoniecznie każdemu musi pasować. O, papryczki dałem ostro. Można oczywiście teraz dać bułę, rozłożyć i to na bułę z jakąś musztardą, sosami i tak dalej, złożyć z tego z hamburgera. Ale można też i jak ktoś tak jak ja troszeczkę mniej ostatnio z węglowodanami obcuje, to o, wziąć sobie, bo tu są przygotowane już warzywka, zaraz to podajemy gościom na stół, ale o, taką mam kanapkę. Kawałeczek sałaty. Może nawet jeden to za mało. Porcja. Oj, coś tu źle namieszałem. O, już widzę co. Porcja mięsa do środka. Widzicie, jak to wygląda? Można teraz zwinąć i mam hamburgera. Pysznego.
i bez chleba. I bez piętrowania takiego, że nie ma istoty na ziemi takiej, żeby tak szeroko gębę otworzyć. Jak na nie te niektóre konstrukcje patrzę, to nie ma takiej możliwości, żeby to ugryźć. To można ugryźć spokojnie. Pychota. Przekładam to mięso. Tutaj zabieramy wszystko na stół i biesiadujemy. To naprawdę bardzo, bardzo proste. Spróbujcie. Smacznego Wam życzę. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę i pozdrówcie mnie w komentarzu. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, na razie, hej. Chcesz więcej filmów o wyrobach z piekarnika? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.